moim krótkim i niepozbawionym burz życiu udało mi się odkryć, że najbardziej potrzebna nam jest cisza. Cisza, która przemienia nasze życie. W każdym z nas jest miejsce, gdzie panuje zupełna cisza. Cisza dająca ukojenie, ale i cisza pełna niepokoju. Często lękamy się ciszy i może z tego powodu słuchamy byle czego, byle co robimy, byle co mówimy, aby nie spotkać ciszy. Dzieje się tak dlatego, że cisza objawia prawdę o nas samych. W ciszy ujawniają się nasze skryte myśli, pragnienia. W ciszy, jakby na przyspieszonych obrotach, pracuje nasza wyobraźnia. 33-letnia Weronika Legę spędziła 111 dni na głębokości 82 metrów w grocie. Cisza i samotność okazały się tak silnym przeżyciem, że nie potrafiła odnaleźć się potem w tak zwanym normalnym świecie. Powtarzała często: pod ziemią stałam twarzą w twarz wobec demonów i nauczyłam się rozumieć siebie. Tam pod ziemią dostrzegłam pewne prawdy, których nie mogłam przedtem wytłumaczyć. Nie wiem, co ja jeszcze robię na tej ziemi. Pewnego razu król przyszedł do mistrza, aby usłyszeć jego naukę. Mistrz jednak milczał. Król odszedł niezadowolony. Przypatrujący się całej sytuacji, uczeń zapytał mistrza: dlaczego nie udzieliłeś mu żadnych nauk? Jeśli nie potrafił zrozumieć mojego milczenia, jakże będzie mógł zrozumieć moje słowa? Odparł mistrz. Cisza była od wieków przestrzenią spotkania się z samym sobą, ale także spotkania się z Bogiem. Zapewne dlatego Izraelici wychodzili na pustynię, aby móc rozmawiać z Bogiem. Również i z tych samych powodów mnisi różnych zakonów, różnych tradycji budowali swoje klasztory w ciszy. Ciszy, która pozwala poznać samego siebie i Boga. Te poznania tak bardzo warunkują się nawzajem, że Tomasz Merton mógł powiedzieć: Bóg to moje drugie i prawdziwe ja. Również święty Benedykt mieszkał w ciszy, w obliczu tego, który patrzy na nas z wysoka. Stary rabin, wspominając swój pobyt w obozie koncentracyjnym, powiedział: w Oświęcimiu nie było Boga, bo nie było ciszy. W ciszy Bóg przemawia do człowieka. Tak samo mówi do niego całe stworzenie. Święty Benedykt, który uciekł z uniwersytetu, nie został nieukiem. W ciszy Bóg przemawiał do jego serca. I dlatego jego biograf, święty Grzegorz Wielki, napisał, że był pełen wiedzy, choć bez wykształcenia. Milczenie było zwykle podstawową praktyką mnichów w różnych tradycjach. Wspominano o Abba Agatonie, że przez 3 lata nosił kamyk w ustach, aż się nauczył milczenia. Abba Arseniusz znany jest z powiedzenia, że często żałował tego, co mówił, ale nigdy
nie żałował milczenia. Nowicjuszom zwykle w klasztorach nie zalecano jakichś nadzwyczajnych praktyk ascetycznych. Uważano bowiem, że cisza, milczenie nauczą ich wszystkiego. Trwanie w ciszy przed Bogiem to najlepsza forma medytacji. Przyjmij odpowiednią pozycję, przymknij oczy, zachowaj milczenie. Bądź tylko obserwatorem. Obserwuj głosy i dźwięki płynące z zewnątrz. Może usłyszysz coś, czego nigdy przedtem nie słyszałeś. Obserwuj swoje myśli, uczucia, przepływające wyobrażenia. Nie oczekuj niczego nadzwyczajnego, jakichś natchnień czy oświeceń. Tylko obserwuj. Ważne jest nie tyle to, co sobie uświadamiamy, ale sam fakt uświadomienia. Dzięki niemu umacnia się w nas pokój, który umożliwia przemianę. Przemiana zaś umożliwia słuchanie głosu własnego sumienia, głosu Boga, który mieszka w naszym sercu. Istnieje cisza przed burzą, dlatego niekiedy lękamy się ciszy. Istnieje także cisza po burzy. Nie możemy jednak w nią wejść, nie poznawszy siebie, nie przeraziwszy się sobą, swoją znikomością, małością, słabością. W tym doświadczeniu rodzi się jednak nasza moc, siła, pokój i radość, bo odkryta prawda o nas samych i Bogu pozwala rozwinąć żagle na nowo.